Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie po dość długiej przerwie. Miałam tyle wyjazdów, że nie miałam zupełnie czasu na ogród i nic w tym czasie w ogrodzie nie robiłam. Przycięłam w zasadzie tylko trochę przekwitających róż, ale jeszcze sporo zostało do przycięcia. Róże już prawie przekwitły, natomiast teraz ozdobą ogrodu są liliowce. Tutaj jest moja zapasowa rabata z liliowcami, która niesamowicie się rozrosła. Jak tak patrzę, to po prostu nie chce mi się mieścić w głowie, że to wszystko rosło porozrzucane po wszystkich moich rabatach. Jak to wszystko tam znalazło miejsce, nie wiem. I w tej chwili liliowce pięknie kwitną. Niektóre już zaczęły tak kończyć kwitnienie, ale jeszcze duża część liliowców ma pąki i jeszcze będzie dosyć długo kwitła. Na przykład tutaj jest odmiana Purple Bicolor. Tak wyglądają. Tutaj w tym słońcu teraz ciężko będzie zauważyć właściwy kolor. Taki brudny róż z ciemną gardzielą. Tutaj po siatkach wspinają się moje ogórki. Już zaczęłam zbierać i już jemy ogórki. W tym roku się ładnie udały. W ubiegłym roku ogórki jeszcze nie zaczęły dobrze owocować, a już pousychały. Natomiast w tym roku są bardzo ładne roślinki. Tutaj z tyłu jest odmiana Catherine Woodbury, która jeszcze ma bardzo dużo pąków i jeszcze będzie dosyć długo kwitła. Natomiast tutaj jest odmiana Double River Way. Nieduże kwiatuszki, ale takie pełne. I przejdę dalej. Tutaj jest odmiana o kwiatach bordowych. Przejdę z drugiej strony, o może będzie lepiej widać te kwiaty. Tutaj jest odmiana o bordowych kwiatach z taką cytrynową gardzielą i to jest odmiana Christmas Is. Bardzo ładne, mocne rośliny, mocne pędy, nie za wysokie, więc się nie wykładają. I tak wygląda ta rabata z drugiej strony. W tej chwili jest naprawdę śliczna. Z okna mogę ją obserwować. Jest piękną, kolorową plamą. I przejdziemy teraz dalej. Tutaj jest mój warzywnik. Dzisiaj pierwszy raz zebrałam fasolę szparagową. Część cebuli, która tam rosła, już wykopałam. Natomiast tutaj w tym rządku jest rzepa i muszę przyznać, że korzeni urosło naprawdę dużo i można tej rzepy sobie pojeść. Lubię ją na surowo. Próbowałam ją tak duszoną na patelni, no ale nie, jednak na surowo jest najlepsza. No i tam moje cukinie, które też już będę zbierać. I przejdziemy do części ozdobnej. Tutaj jest rabata z różami. Róże już teraz przekwitły, natomiast kwitnie teraz liliowiec. To jest siewka, którą wyhodowałam. Bardzo ładne, takie lekko wydłużone płatki z małymi falbankami na brzegach. Wygląda bardzo ładnie i kwitnie dosyć długo. Tutaj jest hortensja, to jest odmiana konfetti. Wreszcie jest takim dosyć silnym krzewem. Ładnie w tym roku wyrosła. Rośnie tutaj już chyba 4. rok. I przez cały ten czas była taka, no powiedzmy, mizerna. Natomiast w tym roku już zaczyna mieć kształt taki, jak powinna. Natomiast tutaj rośnie hortensja Firelight. Ona ma być dużą hortensją,
ale chyba będę ją przycinać dosyć mocno, żeby ją trzymać właśnie w takiej niezbyt wysokiej formie, ponieważ tutaj by mi bardzo zacieniła pozostałe rośliny. Na razie ma kolor limonkowy, ma się przebarwiać na kolor bordowy. Jak to będzie z tym przebarwieniem, zobaczymy. Tam dalej rosną liliowce i to jest odmiana Mini Pearl. Bardzo ładne, długo kwitnące i pięknie pachnąca odmiana. Miskant taki mniejszy, Red Chief. Natomiast tutaj jest miskant prawdopodobnie Grosse Fontaine. Na razie nie ma jeszcze kwiatów, ale już są piękne kępy liści, które właśnie tak falują na wietrze i wyglądają w tej chwili naprawdę ładnie. Z drugiej strony rabaty, zaraz przejdę. Z drugiej strony rabaty jest miskant Rabi Cute. Jest bardzo ładny. Jego liście już przebarwiają się na kolor czerwony. Bardzo ładna odmiana, nieduża. W tej chwili już mi się tak dosyć rozrósł i zastanowię się, może na jesieni rozdzielę go na 2 lub 3 rośliny i jeszcze gdzieś posadzę, ponieważ jest śliczny jest. Później na jesieni jeszcze bardziej ten kolor bordowy jest widoczny. I tutaj odmiana Mini Pearl. Ostatnie kwiaty róży Charles Austin. Już takie zmęczone życiem. Niedługo trzeba będzie je przyciąć. I roślina zacznie wypuszczać nowe pędy. Jeszcze będzie kwitła jesienią. Natomiast tu na dole jest róża z serii kanadyjskich róż i to jest odmiana Hope for Humanity. Czerwone bukieciki niedużych kwiatów. I przechodzę dalej między 2 rabatami. Tutaj jest rabata z liliowcami. Kiedyś była większa, ale dużo tych liliowców wykopałam właśnie na tą drugą dużą rabatę liliowcową. Tu jest odmiana Strawberry Fields. 2 roślinki i tam jeszcze jedna. Natomiast tutaj jest odmiana Super Purple. Takie duże, fioletowe kwiaty. Różyczka Chopin, która przekwitła i też trzeba będzie ją przyciąć. Natomiast tutaj jest moja hortensja Limelight, która w tej chwili ma około, chyba prawie 3 metry wysokości. Ogromny krzew. Wszystkie kwiatostany w tej chwili mają kolor limonkowy. Niedługo pięknie zbieleją i będzie taki śliczny bukiet hortensjowy. Idąc dalej, niedawno miałam niespodziankę, ponieważ po dosyć długiej przerwie przeszłam się po ogrodzie i zauważyłam, że już kwitnie hibiskus. To jest siewka, która ma bardzo ładne kwiaty w kolorze różowym. W momencie, kiedy te kwiaty się starzeją, robią się takie błękitnawe. Bardzo ładny krzew. Przycięłam go na wiosnę tak po wierzchu, żeby skrócić troszkę gałązki, żeby się ładnie rozkrzewiły i teraz jest takim ślicznym bukietem kwiatów. Natomiast tu na dole usunęłam wszystkie cienkie gałązki i będę musiała jeszcze usunąć wszystko to, co tam odbija. Dzięki temu będzie to takie wielopniowe drzewko. Tutaj jest rabata z różami, które już przekwitły. Zostały tam jakieś takie pojedyncze tylko kwiatuszki. Większość już poprzycinałam, żeby zaczęły wypuszczać nowe pędy, na których się rozwiną kwiaty. Myślę, że tak we wrześniu powinny się już zacząć rozwijać jakieś nowe kwiaty. Róże już przekwitły, ale teraz królowymi w ogrodzie są lilie. To jest odmiana Leslie
Woodruff. Przepiękna. Piękne, duże kwiaty z bordową gardzielą. Bardzo ładne i jest ich naprawdę sporo na pędach i jest dosyć wysoka. Niektóre z tych pędów mają tak około 1,90 m, więc naprawdę robi wrażenie. Na szczęście myszy ich nie zjadły. W tym roku dokupiłam trochę cebulek lilii różnych i tutaj jest odmiana Magic Star, pełna odmiana z lilii azjatyckich. Jeszcze te kwiaty nie są zbyt duże, bo jest to po prostu cebulka, która była posadzona wiosną. Tutaj jest lilia, ale nie wiem co to za odmiana. Kupiłam ją gdzieś w Biedronce albo w Lidlu, nie wiem, w Kapersie cebulkę. No i ładnie sobie tutaj rośnie. Zobaczymy, jak będzie sobie radzić. Powinna kiedyś być ładna, jeżeli oczywiście myszy dadzą jej pożyć. I dalej też właśnie odmiana Magic Star. Wygląda w ten sposób. Przepiękna lilia o pełnych kwiatach. Natomiast tam rośnie lilia odmiana Stargazer. Przepiękna, z białymi brzegami, różowy środek i taki nakrapiany. I przepięknie pachnie. Jest prześliczna. I tutaj na tej rabacie kwitną jeżówki. Tych jeżówek sporo usunęłam. Chyba w ubiegłym roku albo w 23 roku na jesieni, ponieważ tutaj miałam całe poletko jeżówek, które mi się porozsiewały. Ale niestety było ich tak dużo, że nic nie było widać, tylko te jeżówki. Natomiast teraz tych jeżówek zostawiłam niedużo, trochę białych, trochę różowych i teraz wygląda to tak troszeczkę ładniej. Po drugiej stronie ścieżki kończy kwitnienie lilia Scheherazada. Prawdopodobnie, pewna nie jestem, ale chyba właśnie taką kupowałam. To już są kwiaty, które no już są takie zmęczone, już niedługo będą przekwitać. Widać po nich, że te płatki zaczynają więdnąć. Natomiast za tą tują kwitnie nadal bardzo ładna różyczka i to jest odmiana Folklore. Piękne, duże kwiaty w takim mleczno-pomarańczowym kolorze. Wysoka różyczka, ten najwyższy pęd ma tak mniej więcej 1,70 m. Te są troszkę niższe i pojedyncze kwiaty na pędach. W Gabciolandzie kwitnie piękna lilia Pretty Woman, biała, o bardzo dużych kwiatach i pięknie pachnąca. Natomiast tutaj jest lilia o olbrzymich kwiatach, bardzo duże, przepiękne kwiaty i to jest odmiana Concador. Brzegi płatków mleczno-białe, a środek żółty. W oddaleniu wygląda w ten sposób. Jeszcze dużo kwiatów się rozwinie. Na razie tylko 3 kwiaty się rozwinęły, ale jeszcze dużo pąków, więc będzie długo zdobić ogród. Natomiast tutaj jest hortensja i to jest odmiana Diamond Rouge, która już zaczęła się leciutko przebarwiać. Ona się rozwinęła najszybciej ze wszystkich hortensji tych bukietowych i tutaj już niektóre płatki są zabarwione na kolor różowy. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i żegnam się piękną lilią. Do zobaczenia.